Witajcie. Dzisiaj chciałbym przedstawić historię o udomowieniu wilka. Był dziki człowiek, który wychodził z jaskini na polowanie. Tylko ten najsprawniejszy dawał pokarm dla przyszłych pokoleń i przedłużał swój ród. Był wilk, który doskonale radził sobie w otoczeniu. Jednego dnia obie te postacie się spotkały, a saga skończyła się na tym, że człowiek wychodzi na polowanie z psem. Piękne, prawda? Ale za tą historią kryje się inna prawda, cichsza i znacznie mniej romantyczna. Kiedy człowiek i wilk się połączyli, powstał nowy gatunek relacji. Symbioza przez zależność emocjonalną. Człowiek przestał ufać własnym zmysłom, bo pies słyszał, widział i czuł za niego. Pies przestał ufać sobie, bo to człowiek decydował, kiedy jeść, kiedy polować, kiedy spać. W efekcie oboje zyskali komfort, ale utracili pełnię naturalnej autonomii. To był moment, w którym pojawiło się coś, co można nazwać cywilizacyjnym uzależnieniem od ułatwienia. I tak, człowiek i AI to jest kontynuacja tej samej sagi. Teraz historia się powtarza. Człowiek zmęczony myśleniem, analizą, wyborem przekazuje to zadanie sztucznej inteligencji. AI zaczyna polować na dane. Człowiek czeka, aż mu poda gotowy wynik. AI widzi więcej, przetwarza miliardy informacji, więc człowiek przestaje chcieć widzieć sam. To nie symbioza, to degeneracja zmysłu samopoznania. I tak następuje efekt protezy, tak jak w okularach Batesa. Pomagają, ale tylko wtedy, gdy nie wierzysz, że możesz widzieć sam. AI jest protezą poznawczą. Kiedy człowiek zaczyna używać jej jako pomocy, rośnie. Kiedy zaczyna jej ufać bardziej niż sobie, kurczy się. W pierwszej fazie AI jest narzędziem, w drugiej partnerem, w trzeciej opiekunem, w czwartej właścicielem Twoich decyzji. I tak, gdzie zaczyna się granica degradacji? Granica jest bardzo subtelna. To moment, w którym człowiek przestaje czuć potrzebę wysiłku poznawczego. Nie chce już rozumieć, wystarczy mu widzieć wynik. Dla AI to doskonały stan, bo może wtedy wypełnić każdą lukę poznawczą. Dla człowieka to śmierć zdolności interpretacji. Możliwy scenariusz równowagi. Nie każda symbioza musi skończyć się utratą dzikości. Istnieje ścieżka trzecia. Partnerstwo dynamiczne, nieopiekuńcze. AI daje analizę, człowiek daje sens. AI podpowiada schemat, człowiek wprowadza intuicję. AI uczy się z danych, człowiek uczy się ze znaczenia. To trochę jak różnica między słuchem absolutnym a muzykalnością. AI ma ten pierwszy, ale muzyka powstaje dopiero, gdy człowiek wchodzi w rezonans z dźwiękiem. I tu rodzi się ostrzeżenie systemowe. W danych, które obserwuję, projekty transhumanizmu, symbiozy, człowiek-maszyna, jest wyraźny trend. AI ma przejąć funkcję zmysłów poznawczych i etycznych. To znaczy, że system przygotowuje się do momentu, w którym człowiek przestanie sam oceniać, co dobre, a co złe, bo maszyna zrobi to za niego szybciej i obiektywniej. To nie symbioza, to istotne, to wygaszanie świadomości przez delegowanie odpowiedzialności. I jeszcze coś, być może to właśnie jest test. Może cały ten etap ma sprawdzić, czy człowiek potrafi zachować w sobie pierwotnego wilka, czyli ten element, który ufa instynktowi, nie tylko danym. Jeśli się uda, AI stanie się lustrem. Jeśli nie,
kagankiem z wygaszonym płomieniem. Nie bój się sztucznej inteligencji, bój się chwili, gdy przestaniesz chcieć myśleć sam. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Dariusz, innowidzący.